Wielu ludzi myśli, że na emigrację wyjeżdża się dla pieniędzy. Ja po 20 latach w UK uważam, że to największy mit. Owszem, pieniądze są ważne, ale moim największym zyskiem z emigracji jest coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. W tym filmie pokażę Ci drogę, którą sam przeszedłem, od samego początku, przez różne etapy, aż do momentu, w którym jestem dzisiaj. To właśnie ta droga nauczyła mnie czegoś, czego żadne pieniądze nie są w stanie kupić. Zanim jednak do tego doszedłem, cofnijmy się o 20 lat. Wtedy pewnie każdy by powiedział, że skoro wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, to na pewno to robią dla kasy. Ale prawda jest zupełnie inna. Moja tak zwana brytyjska historia zaczęła się dużo wcześniej i potoczyła się zupełnie inaczej niż planowałem. A pierwszy zwrot akcji pojawił się jeszcze zanim w ogóle wsiadłem do samolotu. Jaki był mój początek? Gdzie był ten słynny zwrot akcji i w ogóle po co wyjeżdżałem z kraju, skoro nie dla pieniędzy? Cofnijmy się do początku. Była końcówka roku 2005, ja powoli kończyłem własne studia i zastanawiałem się, co mam zrobić ze sobą w życiu, chociaż szczerze mówiąc nie miałem jakiegoś konkretnego planu. Jedyne co robiłem, to wysyłałem całą masę CV i listów motywacyjnych do przeróżnych miejsc pracy w Polsce, ale niestety nigdzie nie mogłem się załapać. Mało tego, żaden z tych pracodawców nawet nie wysłał mi krótkiego maila z informacją, że nie przeszedłem do następnego etapu. I patrząc z tego punktu widzenia, faktycznie mogłoby się wydawać, że ja wyjechałem z kraju za pieniędzmi, czy jak to się ładnie mówi, za chlebem. Natomiast prawda jest troszeczkę inna, ponieważ ja fascynowałem się językiem angielskim i nie tylko, już od dawna, praktycznie od małego. Rajcowało mnie wszystko, co angielskie, a w szczególności brytyjskie. Nie wiem, to język, muzyka, filmy, kultura, brytyjski akcent. Angielskiego zacząłem się uczyć chyba jak miałem 5 lat, czy coś takiego. No na pewno zanim poszedłem do szkoły, a ledwo nauczyłem się czytać i pisać, to już wtedy wertowałem rozmówki polsko-angielskie i chłonąłem wiedzę jak gąbka. Takie są fakty. Przeprowadzka do Londynu była jednym z moich największych życiowych marzeń. A to, że w momencie, kiedy skończyłem studia, Polska już była częścią Unii Europejskiej i przeprowadzka na Wyspy Brytyjskie to była tak naprawdę bardzo prosta formalność, to inna sprawa. To ja bym powiedział, że to był taki zbieg okoliczności, który wydarzył się w odpowiednim momencie i tylko pomógł mi w zrealizowaniu moich marzeń. Z drugiej strony można by gdybać, czy wyjechałbym do UK, gdyby na przykład Polska nie była w Unii, gdybym musiał przechodzić przez całą biurokratyczną procedurę, tak jak teraz po Brexicie, czy faktycznie bym się przeniósł. Nie wiem, ale nigdy się nie dowiem. Ja nie lubię tracić czasu na rzeczy, których nie było i nie ma. Takie są fakty. Nastąpił pewien szczęśliwy dla mnie zbieg okoliczności i tyle. A cały zwrot akcji, o którym mówiłem wcześniej, polegał tak naprawdę na tym, że równolegle wysyłając CV i listy do pracodawców w Polsce, wysyłałem również CV i listy do UK. Tam różnica polegała na tym, że z UK ktoś mi przynajmniej odpisał, że sorry, ale nie. A cały zwrot akcji, o którym mówiłem, polegał na tym, że kiedy już byłem totalnie sfrustrowany i zrezygnowany i miałem tego wszystkiego dość, dostałem jeden szybki telefon z informacją, że jutro masz rozmowę na Barbican. No i tyle. Reszta ułożyła się dosyć szybko, spakowałem manatki i za kilka dni byłem już w Londynie. Natomiast nigdy bym nie przypuszczał, że coś, co z jednej strony było spełnieniem jednego z moich największych marzeń w życiu, okazało się tak naprawdę początkiem nowej, zupełnie pokręconej historii, której przebiegu ani ja, ani nikt inny pewnie by nie przewidział. Pewnie myślisz sobie, że skoro przyjechałem do Londynu i wybrałem się na tą rozmowę kwalifikacyjną, to pracę dostałem. Otóż nie. Tu czekała na mnie pierwsza niespodzianka od życia i też pierwsze niepowodzenie, czy nawet rozczarowanie, ale z drugiej strony, tak patrząc na to wszystko wstecz, muszę powiedzieć jedno, że owszem, miałem wielkie marzenie, żeby sprowadzić się i zamieszkać w Londynie. No i dobra, marzenie się spełniło, tylko że co dalej? Okazało się, że kompletnie nie miałem planu, nie miałem żadnej strategii, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, a to niepowodzenie w pewnym stopniu jeszcze mnie bardziej zdeprymowało, ale z drugiej strony ja nie rozpaczałem z tego powodu za długo. Ja wiedziałem jedno, że nadal muszę wysyłać CV i listy, z tą różnicą, że teraz będę je wysyłał tylko i wyłącznie do pracodawców z UK. I w zasadzie
robiłem to samo, co robiłem w Polsce. Okej, no w Londynie od czasu do czasu trafiały się jeszcze jakieś spotkania w job center, ewentualnie u rekruterów. I nie wiadomo, jak długo by ta cała zabawa trwała, gdyby nie jeden moment przełomowy, a mianowicie rozmowa ze znajomym znajomego, który wtedy akurat pracował jako rekruter. Ten człowiek powiedział mi dość jasno, choć brutalnie, mianowicie recruitment agencies deal with losers. No tak, no agencje rekrutacyjne mają do czynienia z przegrywami, ale on bynajmniej nie chciał deprecjonować czy też umniejszać mnie lub też innych ludzi szukających pracy albo mających problemy z jej znalezieniem. Jemu chodziło bardziej o to, że to jest gra, którą no, trzeba poznać. Trzeba dobrze poznać zasady tej gry, jeśli chce się wygrać. I on za chwilę mi powiedział, wiesz co stary, bo ty tak naprawdę jesteś bardzo blisko celu i brakuje ci tylko jednej rzeczy, jasności. I wtedy ja faktycznie zacząłem myśleć, on ma rację, bo ja wysyłałem CV tak naprawdę na przeróżne stanowiska, a nie na jedno konkretne. I wtedy też zacząłem się zastanawiać, co ja konkretnie mógłbym robić, czyli zaczął się pojawiać jakiś tam zalążek mojego planu na życie. I wtedy w tamtych czasach razem ze mną ludzie, którzy przyjeżdżali z Polski do UK, to imali się głównie zajęć w pubie, nie wiem, w restauracjach, w barach, w hotelach, czy też na zmywaku, nie wiem, na sprzątaniu. I ja wiedziałem jedno, że mogę nie wiedzieć, co chcę robić, natomiast definitywnie wiedziałem, czego nie chcę robić i te zawody, które wymieniłem, to były właśnie te, których robić czy też wykonywać nie chciałem. Ale z drugiej strony, skoro już wiedziałem, czego nie chcę robić, zacząłem pomału myśleć, co jednak robić mógłbym i pomyślałem, tak, okej, skoro znam w miarę dobrze angielski, jestem osobą komunikatywną i rozmowną, żeby nie powiedzieć gadatliwą, no to chyba call center będzie dla mnie dobrym rozwiązaniem, przynajmniej na tamten moment. I faktycznie tak było, bo zacząłem wysyłać CV konkretnie do różnych call center, i trwało to może jakiś tydzień, no góra 2 tygodnie i w końcu dostałem swoją pierwszą pracę. I pewnie pomyślisz sobie, drogi widzu, że skoro już spełniło się moje wielkie marzenie o Londynie, w dodatku dostałem pracę, a przy okazji jeszcze się zainstalowałem, czyli nie musiałem już waletować po znajomych, to teraz nic, tylko włączyć autopilota i spokojnie czekać do emerytury? No nie, bo jak się później okazało, ta moja pierwsza praca w Londynie to nie był koniec marzenia, tylko początek nowej rzeczywistości. Zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa i małe przypomnienie, że jeśli podobają Ci się treści na moim kanale i chcesz więcej, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów ze mną. Zachęcam Cię również do zostawienia swojego śladu w komentarzach, chętnie poczytam i odpowiem. Jeśli uważasz ten film za wartościowy i chcesz, żeby zobaczyło go więcej ludzi, to możesz go podbić. A jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko bądź też nika na specjalnej liście w kilku kolejnych odcinkach. Link do wsparcia znajduje się na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. A jak miała zatem wyglądać ta moja nowa brytyjska rzeczywistość? A mianowicie tak, że tutaj nic nie trwa wiecznie, no bo niby znalazłem już swoją pierwszą pracę, tak jak mówiłem wcześniej, nic tylko włączyć autopilota i czekać na emeryturę. No ciężko byłoby to osiągnąć w firmie, w której 90% pracowników to tak zwani czasownicy, czyli zatrudnieni przez agencję bez stałej umowy. Większość z nich nie przechodziła nawet 3-miesięcznego okresu próbnego, a zdarzało się, że i niektórzy wylatywali dużo wcześniej. Ja co prawda przeszedłem ten 3-miesięczny okres próbny, mało tego, ja go przeszedłem po raz drugi, natomiast pod koniec tego drugiego okresu próbnego ja wiedziałem, że tu już coś nie gra, no bo skoro firma już raz mnie sprawdziła, to po co ma mnie sprawdzać po raz drugi? I to był też okres, kiedy w tej firmie zaczęło się już dziać nieciekawie. Nie będę może mówił o szczegółach, ale jakby ktoś chciał, może nagram na ten temat osobny film. W każdym razie ten kryzys, który się dział w firmie, tak naprawdę zmusił mnie do zmiany, do wyjścia ze strefy komfortu i zmiany pracodawcy. No i long story short, wtedy też pojawił się Air France, wiadomo, firma dużo większa niż jakiś tam brytyjski kanalik aukcyjny, ale o dziwo w Air France powtórzył się ten sam schemat. Może zanim do tego przejdę, to powiem tylko, że w Air France faktycznie na początku czułem się świetnie, bo wielka firma, ale z drugiej strony te wielkie firmy od środka już nie wyglądają na takie wielkie. Na pewno z rzeczy, które mi się podobały, to były wszystkie te zniżkowe bilety, dzięki którym pofruwałem sobie po świecie,
No ale znowu, z drugiej strony, mój czas w Air France to przede wszystkim była szara rzeczywistość. To były codzienne dojazdy do biura, co najmniej godzinę, pociągiem i metrem z przesiadkami, podczas których wielokrotnie czytałem bezpłatną londyńską gazetę Metro, a w niej była taka rubryka Guilty Pleasures, w której non-stop pisano o tym, jak ówcześni celebryci, nie wiem, Beckhamowie, Victoria, David, Britney Spears, Leo DiCaprio i inni bawili się w najlepsze w nocnych lokalach gdzieś w Soho. Wierz mi lub nie, ale czytając właśnie te wszystkie guilty pleasures i o tych wszystkich ekscesach celebrytów w Soho, ja zacząłem sobie myśleć, jak to jest możliwe, że w tym samym mieście ci celebryci balują sobie do upadłego, a ktoś taki jak ja o świcie musi wstawać, żeby zmarnować kolejną godzinę na dojazd do pracy i tak dalej, i tak dalej. A najlepsze z tego wszystkiego było to, że ostatecznie sam stałem się częścią tego show biznesu, tego świata celebrytów, ale zanim do tego dojdę, to dodam jeszcze tylko, że w Air France przeżyłem 2 kryzysy, które bardzo wstrząsnęły firmą. Pierwszy z nich to był ten słynny kryzys kredytowy z 2008 roku, a drugi to był wybuch wulkanu na Islandii raptem 2 lata później, czyli w 2010. I ten wybuch wstrząsnął nie tyle moją jedną firmą, co całą branżą lotniczą. I wtedy to był też moment, w którym zrozumiałem, że nie ma czegoś takiego jak stała praca czy stałe zatrudnienie, bo nawet tak wielki kolos jak Air France, którego kapitał jest wsparty również przez francuski rząd, nie jest wolny od wszelkiego rodzaju turbulencji i większych lub mniejszych kryzysów. Tak czy owak, odchodząc z Air France, postanowiłem również, że w miarę możliwości nie chcę już pracować na etacie. Wtedy też przeszedłem na samozatrudnienie i wtedy też zaczął się w moim życiu etap, który trwa tak naprawdę do dzisiaj, bo zaraz po odejściu z Air France'u zarejestrowałem się jako samozatrudniony i na tym samozatrudnieniu tkwię do dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o show biznes, to tak, to też był fajny okres i wiele się tam nauczyłem. Natomiast jeśli chodzi o to zjawisko, o którym mówiłem wcześniej, czyli kryzys, który powoduje zmiany, to również w showbizie do niego doszło, bo wydawać by się mogło, że po prawie 10 latach osiągnąłem już jakąś pozycję, jakąś stabilizację i mogłem planować co dalej, a tu nagle przyszedł sobie jakiś wirus z Chin w roku 2020 i wszyscy wiemy, co się działo dalej. Mogę jedynie dodać tyle, że podczas kiedy większość moich znajomych z branży żyła z zasiłków i zastanawiała się, kiedy ten cały koszmar się skończy, to ja pracowałem sobie jak gdyby nigdy nic jako analityk językowy dla firmy zajmującej się sztuczną inteligencją. Dość powiedzieć, że z tej tak zwanej borysówki, czy jak kto woli furlough, nie wziąłem ani pensa. I wtedy też ja zrozumiałem coś bardzo ważnego, mianowicie to, że moją największą zdobyczą z Wielkiej Brytanii nie było każde z moich kolejnych miejsc pracy. Najważniejsze było to, co ja z każdego z tych miejsc pracy zostawiłem dla siebie. Co zatem jest moją największą zdobyczą na emigracji, jeśli nie pieniądze? Idźmy po kolei. Jeśli chodzi o call center, to tam zrozumiałem, że języka swojego czy obcego tak naprawdę człowiek nie powinien się uczyć z podręcznika, tylko z rozmów z innymi ludźmi. Tam w call center przez 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie, co prawda przez telefon, ale jednak miałem do czynienia z Brytyjczykami z każdego najmniejszego zakątka kraju, od północy po południe, od wschodu po zachód, był Ulster, czasami nawet zdarzały się telefony z Republiki Irlandii. I po takim solidnym 7-miesięcznym treningu z czystym sumieniem mogę przyznać, że jeśli chodzi o brytyjskie akcenty, no to bardzo trudno jest mnie zagiąć. Jedźmy dalej. Jeśli chodzi o Air France, to ja tam zrozumiałem tak naprawdę 2 rzeczy. Po pierwsze, ja tam zobaczyłem, że ten ogromny świat, o którym zawsze marzyłem, on wcale taki ogromny nie jest. Fakt, czasem musisz sobie spojrzeć na codzienny grafik lotów pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem, żeby to wszystko sobie jakoś uzmysłowić. I tylko kwestią względną jest to, ile ty masz czasu oraz pieniędzy po to, żeby przemieścić się czasem z punktu A do punktu B. Ale to już jest inna sprawa. Natomiast druga rzecz, jaką wyniosłem z mojego czasu w Air France, to mówiąc pół żartem, pół serio, to fakt, że ja po prostu nie jestem korpoludkiem. Ja nie nadaję się do pracy w korpo. Nie zrozum mnie źle, ja te 4 lata w Air France będę mimo wszystko wspominał pozytywnie, bo to był fajny czas, ale z drugiej strony każdy mój kolejny dzień, tydzień czy miesiąc spędzony w tym miejscu uznałbym za stracony. Już wcześniej wspomniałem też o tym, że moje odejście z Air France'u to był też totalny przełom, jeśli chodzi o mój sposób myślenia, bo po odejściu z Air France'u, poza krótkimi epizodami,
już nie podjąłem żadnej pracy na etacie. Natomiast jeśli chodzi o show biznes, ja tam zauważyłem, że większość ludzi, która odnosi tam sukces, to nie są ludzie, którzy pytają, czy coś się da zrobić. Oni po prostu próbują. Jeśli akurat im się coś uda, to mają satysfakcję z tego, że się udało. Natomiast jeśli coś przypadkiem się nie uda, to też mają satysfakcję, tylko że z tego, że próbowali. I w zdecydowanej większości przypadków ci ludzie będą próbować jeszcze raz, z tą małą poprawką, że mają już jedną dodatkową lekcję, mianowicie pod tytułem jak czegoś nie robić, aby osiągnąć sukces. Poza tym showbiz nauczył mnie również tego, że w całym tym swoim pościgu do doskonałości, czy też do realizacji swoich celów, musisz być otwarty na różne alternatywy, że tak to powiem. U mnie to wyglądało tak, że w momencie, kiedy zleceń w showbiznesie było coraz mniej, ja zacząłem się rozglądać za innymi, że tak powiem, przygodami. I jedną z tych przygód okazał się 3-miesięczny kontrakt dla Amazona, w ramach którego pracowałem nad udoskonalaniem Alexy i w ogóle miałem do czynienia ze sztuczną inteligencją, która na tamten czas była bardziej sztuczna niż inteligentna. A czym zajmuję się dzisiaj? Dzisiaj nie mam jednej stałej pracy, mam za to kilka zajęć, które wzajemnie się uzupełniają i największy paradoks polega na tym, że każde z tych zajęć wykorzystuje jakąś umiejętność, którą nauczyłem się przez ostatnich 20 lat. Dlatego, gdy patrzę na ten czas z tej perspektywy, to uważam, że każde z zajęć czy prac, którymi się zajmowałem, miało w moim życiu sens. I gdybym miał cofnąć czas, to nie zamieniłbym żadnego z tych, nazwijmy to, etapów w moim życiu na prostszą drogę, bo koniec końców to wszystkie te etapy razem wzięte doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem tu i teraz. Pamiętam, jak na początku mojego pobytu w Londynie zapytałem jednego z ówczesnych współlokatorów, co u niego słychać. A on odpowiedział krótko i na temat: no jak to? To samo. Ja przez moje 20 lat w UK mógłbym powiedzieć wszystko, tylko nie to, co on. Bo u mnie przez te 20 lat non-stop coś się działo, zmieniały się prace, zmieniali się ludzie, zmieniały się moje marzenia, moje cele. Ja sam zresztą się zmieniłem. Owszem, pieniądze były, ja pieniądze zarabiałem i wydawałem i dzięki temu mogłem jakoś tutaj w miarę normalnie żyć, ale pieniądze nie były moją największą zdobyczą na emigracji. Moją największą zdobyczą była tak naprawdę cała droga, którą tutaj przeszedłem i o której tutaj opowiedziałem. I to właśnie ona sprawiła, że ja po 20 latach w obcym kraju nie czuję się tutaj jak gość. Ba, dla mnie to nie jest obcy kraj. Ja tutaj czuję się jak u siebie. I to tyle w temacie. Jeśli podobała Ci się ta historia i w ogóle jeśli lubisz treści, które tutaj prezentuję, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dodatkowo zachęcam Cię do zostawienia swojego śladu w komentarzach, chętnie przeczytam i odpowiem. A jeśli uważasz ten film za wartościowy i chcesz, żeby zobaczyło go więcej ludzi, to możesz go podbić. A jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko bądź nika na specjalnej liście w kilku kolejnych odcinkach. Linka do wsparcia masz tradycyjnie na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. I tradycyjnie wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!